Cześć kochani! Jeśli kiedykolwiek pomyśleliście lub powiedzieliście, że w Turcji jest zawsze ciepło, to ten film jest dla Was. To, co za chwilę Wam pokażę, to nie Polska, nie Skandynawia, a Stambuł. Miasto, które głównie kojarzy się z wakacjami, z kawą nad Bosforem oraz z ciepłym, gorącym letnim powietrzem. A teraz, dzisiaj Stambuł wita Was śniegiem. Czy to normalne? Tak, to bardzo normalne, bo Turcja to 7 regionów, 7 różnych klimatów. I dzisiaj opowiem Wam, co jest normalne, pogodowo normalne w Turcji. Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez turystów jest myślenie, że Turcja ma jeden klimat i że w Turcji zawsze jest ciepło. Bardzo często widzę na forach internetowych oraz grupach na Facebooku wpisy typu w grudniu przyjeżdżam do Turcji, jaka będzie pogoda? Albo będę w Turcji w kwietniu, jaka będzie pogoda? No i oczywiście zależy to, gdzie będziecie w Turcji, dlatego że tak jak wspomniałam, Turcja ma 7 regionów i 7 różnych klimatów. Za chwilę opowiem Wam o pogodzie w Turcji. Turcja to morza, góry, wyżyny, stepy, lasy oraz bardzo, bardzo suche tereny. Dlatego każdy z regionów rządzi się swoimi prawami pogody. Zacznijmy może od regionu Morza Marmara. To jest region w okolicach Stambułu, Bursy, Edirne czy też na przykład Tekirdağ. Region ten znajduje się w północno-zachodniej części Turcji. A co z pogodą? Zimy są tutaj oczywiście łagodniejsze w porównaniu do polskich zim. Średnia temperatura to pewnie około 8 stopni Celsjusza, tylko przez to, że jest tutaj klimat bardzo wilgotny, kiedy przyjdzie wiatr, temperatura odczuwalna to około minus 10 stopni. Tak jak jest dzisiaj, jest naprawdę zimno. I tutaj pojawiają się 3 nazwy wiatrów, które każdy mieszkaniec Stambułu zna. To Lodos, Poyraz oraz Ayaz. Lodos to ciepły wiatr z nadmorza Marmara, Morza Egejskiego, dalej na zachód Turcji, który powoduje bardzo duszną pogodę. I przyszedł do nas taki lodos kilka tygodni temu i wtedy dosłownie wszyscy w pracy mieliśmy ból głowy, a wtedy nie mówi się, że ja się na przykład źle czuję, tylko dobił mnie lodos. Drugi wiatr, który teraz właśnie przyszedł do nas, to Poyraz. Poyraz to bardzo zimny wiatr z nadmorza Czarnego, który bardzo często przynosi z sobą śnieg. Trzecim wiatrem jest Ayaz. Ayaz to jest taki suchy i niezwykle zimny, przeszywający do szpiku kości wiatr, który od czasu do czasu również do Stambułu wita. A jeśli chodzi o lato, temperatury latem w Stambule nie są tak gorące jak na wschodzie Turcji, ale lata są tutaj również bardzo wilgotne. Temperatury to pewnie między 25 a 35 stopni Celsjusza. Stambuł, moi drodzy, kompletnie nie radzi sobie ze śniegiem. Miasto jest bardziej projektowane pod deszcz i wtedy, kiedy spadnie śnieg, zwłaszcza taki większy śnieg, miasto staje w paraliżu. Strome ulice, kilka milionów samochodów, które nie mają opon zimowych, to wszystko równa się chaos.
I wtedy do akcji wkracza coś, na co wszystkie dzieciaki i chyba wszyscy nauczyciele czekają. To kar tatil. 9 ilçede okullar tatil edildi. Kar yağışı var. Bazı ilçelerde okullara tatil edildi. Ya. İstanbul'da okullar bugün tatil. Czyli dzień wolny z powodu opadów śniegu. Dzień wolny od szkoły oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że bezpieczeństwo dzieci jest ważniejsze od planu lekcji. Drugim regionem jest region Morza Egejskiego, tak zwany Ege. To jest region, w którym znajdują się takie miasta jak Izmir, Bodrum, Kuş-Adası albo na przykład Çeşme. W tym regionie lata są bardzo gorące, między 30 a 40 stopni pewnie, a zimy są łagodne, między 8 a 15 stopni. W regionie Morza Egejskiego również jest jeden bardzo słynny wiatr, który nazywa się Meltem. I ten wiatr przynosi ochłodę, zwłaszcza latem. Wtedy jak ten wiatr wieje w rejonie Morza Egejskiego, przynosi on bardzo duże ukojenie od regionalnych upałów. Kolejny region to region Morza Śródziemnego na południu Turcji. To takie miasta jak Antalya, Alanya, Bodrum czy Adana. I to właśnie Antalya jest przyczyną tych wszystkich nieporozumień pogodowych i takiego przeświadczenia, że w Turcji jest zawsze gorąco, bo właśnie w tym regionie jest gorąco i to jest jeden z najcieplejszych regionów Turcji. Tutaj zimy mają nawet 20 stopni, lata są ekstremalnie gorące, temperatury często przekraczają 40 stopni. Znajduje się w tym regionie również miasto Adana. Adana jest znane z tego, że jest to jedno z najgorętszych miast Turcji. Jest tam tak gorąco, że w kulturze tureckiej istnieje powiedzenie, że ludzie w Adanie strzelają do słońca, żeby słońce zrobiło sobie przerwę. Ten region to też jest taka mieszanka, taka Turcja w pigułce. Dlatego, że Antalya, Alanya, Adana są bardzo gorące, ale jeśli pojedziemy godzinę czy dwie samochodem w głąb lądu, na szczytach góry Taurus znajdziemy śnieg. Kolejnym regionem jest Środkowa Anatolia. Środkowa Anatolia, czyli miasta takie jak Ankara, Konya, Eskişehir czy Kayseri na przykład. I to jest taki klimat kontynentalny w pigułce. Książkowy przykład. Zimy są bardzo mroźne, od -10 do 5 stopni, a lata bardzo gorące, 30, nawet 35 stopni. W Ankarze jest normą, że pada śnieg. Yükseklerinde etkili oldu. Ortaya eşsiz bir görüntü çıktı. Wszyscy do tego śniegu są przyzwyczajeni, a na drogach nie ma żadnego chaosu. Kolejny region to region Morza Czarnego. To takie miasta jak Trabzon, Rize, Samsun czy Ordu. Region Morza Czarnego to zupełne zaprzeczenie stereotypu suchej Turcji. W zimie wieje, pada i jest mgliście, ale wszystko zawsze jest zielone. Przedostatnim regionem Turcji jest wschodnia Anatolia. To takie miasta jak Erzurum,
Kars czy też Van. I to jest najzimniejszy region Turcji. Tam temperatura zimą dochodzi do minus 30 stopni, a śnieg potrafi utrzymać się od 4 do 5 miesięcy. To jest norma dla mieszkańców tego regionu, natomiast wielkie zaskoczenie dla turystów. W Erzurum istnieje nawet powiedzenie, że nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie. I ostatni już region w Turcji to południowo-wschodnia Anatolia. To miasta takie jak Gaziantep, Şanlıurfa czy Mardin. To jest region z ekstremalnie gorącymi latami. Tutaj temperatura to zazwyczaj 40-45 stopni oraz z łagodnymi zimami. W Gaziantep jest tak gorąco, że jak wchodzisz do domu, to myślisz, że jesteś w piekarniku, ale wtedy wychodzisz na zewnątrz i mówisz, że jest jeszcze gorzej. Jeśli jeszcze ktoś dalej będzie mówił, że w Turcji jest zawsze ciepło, to naprawdę zapraszam w styczniu do Stambułu. Najlepiej wtedy, kiedy będzie wiał Ayaz albo Poyraz. A ja wracam do domu, zrobić sobie szklaneczkę gorącej herbaty i pooglądać te wszystkie memy pogodowe na ekranie. Żegnam się z Wami na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Oczywiście zapraszam do komentowania. Dajcie znać, czy byliście w Turcji wtedy, kiedy zaskoczyła Was pogoda. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia. Pa, pa.